Witam wszystkich na kanale Ogrodis M. Dzisiaj na warsztat bierzemy bazylię, jedną z najbardziej aromatycznych roślin w moim ogrodzie. W moich notatkach z zeszłego roku sprawdziłam, że pierwszy wysiew zrobiłam już 2 lutego. Czy tak można? Jasne, ale przyznam, że jest to wyzwanie. Przy tak wczesnym terminie trzeba być bardzo uważnym, pilnować doświetlenia i regularnie uszczykiwać wierzchołki, żeby sadzonki nie stały się zbyt wybujałe. Jeśli jednak szukacie wygodniejszej drogi, to idealnym momentem jest połowa marca, a nawet cały kwiecień. W tym odcinku na kanale Ogrodis M pokażę Wam cały ten proces, od ziarenka przez pikowanie, aż po bujne, kolorowe odmiany w gruncie. Zobaczcie, jak sprawić, by bazylia rosła zdrowo i nie uciekała do słońca. Zaczynamy! Podstawą sukcesu jest lekkie i puszyste podłoże. Używam specjalistycznej ziemi do wysiewu, która dzięki dodatkowi perlitu i włókna kokosowego nie zbija się w twardą bryłę. To kluczowe, by delikatne korzenie bazylii mogły swobodnie oddychać. Dodatek glinki w mieszance świetnie trzyma wilgoć na parapecie. Tak przygotowana doniczka to idealny start. Mamy tu wszystko, czego siewka potrzebuje w pierwszych dniach życia. Nasiona bazylii są drobne, dlatego najlepiej wysypać je najpierw na dłoń. To pozwala nam zachować pełną kontrolę nad ich ilością. Sieję je rzadko, starając się rozłożyć je równomiernie na powierzchni. Ważna zasada: nie przysypuję ich grubą warstwą ziemi. Wystarczy tylko lekko posolić je podłożem lub po prostu docisnąć do wilgotnej gleby, bo światło stymuluje je do szybszego kiełkowania. Po wysiewie czas na solidną dawkę wilgoci. Najlepiej użyć spryskiwacza lub delikatnego strumienia wody, by nie wypukać tych drobnych nasion. Pamiętajcie, że podłoże musi być stale wilgotne, ale nie mokre. Bazylia nienawidzi zastojów wody. Spójrzcie, tak prezentuje się bazylia zazwyczaj po około 2 tygodniach od wysiania. Te pierwsze listki, które widzicie tuż po wschodach, to liścienie. Są gładkie i mięsiste. Jednak to, co najpiękniejsze, pojawia się chwilę później. Z pomiędzy nich wyrastają pierwsze liście właściwe, które swoim kształtem przypominają już dorodne małe serca. Na tym etapie najważniejsze jest słońce, by nasze serduszka nie wyciągały się zbyt mocno do światła. Mamy 25 marca, czyli od naszego lutowego wysiewu minęło już 52 dni. Jak widzicie, w doniczce zrobiło się bardzo ciasno. W takim zagęszczeniu bazylia po prostu nie może już dłużej rosnąć, bo zacznie marnieć. Zanim zabiorę się za rozdzielanie roślin, bardzo obficie podlewam. Dzięki temu podłoże staje się miękkie, a korzenie łatwiej wychodzą z ziemi, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia. Przygotowuję nowe doniczki z tym samym lekkim podłożem. Każda roślina potrzebuje teraz własnej przestrzeni, żeby mogła swobodnie budować system korzeniowy. Zaczynam od delikatnego podważenia kępy siewek. Staram się to robić bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić tych młodych, kruchych korzeni. Pamiętajcie, im mniej stresu dla rośliny, tym szybciej się przyjmie. Robię w ziemi dość głęboki dołek. I teraz najważniejszy trik. Bazylię sadzimy głębiej niż rosła do tej pory, aż po same liścienie. Dzięki temu łodyżka wypuści dodatkowe korzenie, a cała sadzonka będzie stabilniejsza i silniejsza. Dosypujemy jeszcze ziemi, ugniatamy.
i bazylia przepikowana. Czeka mnie jeszcze trochę precyzyjnej roboty. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda w przyspieszonym tempie. Spójrzcie na tę sadzonkę bazylii cytrynowej. Jest wyraźnie wyciągnięta. To efekt zbyt wczesnego wysiewu i walki o każdy promień słońca w lutym. Ale spokojnie, mamy na to sprawdzony sposób. Zaczynam od delikatnego usunięcia liścieni. Robię to po to, by móc posadzić roślinę jeszcze głębiej, nie ryzykując, że najniższe listki zaczną gnić w wilgotnej ziemi. Biorę większy pojemnik i umieszczam w nim naszą bazylię niemal na samym dnie. Zasypuję ją ziemią aż po kolejną parę liści właściwych. Dzięki temu z tej długiej, wiotkiej łodygi pod ziemią wyrosną nowe, silne korzenie. I zobaczcie różnicę. Zamiast długiej i słabej roślinki mamy teraz stabilną i krępą sadzonkę, która od razu wygląda zdrowiej. W ten sposób z wybiegniętej rozsady robimy materiał na naprawdę dorodny krzaczek. Gdy wszystkie sadzonki są już w nowych domach, czas na pierwsze wspólne podlewanie na tacy. Zauważcie, że niektóre z nich mogą być teraz nieco klapnięte. To zupełnie normalna reakcja na stres związany z przeprowadzką i naruszeniem korzeni. Zazwyczaj już na drugi dzień będą wyglądać znacznie lepiej, odzyskując pełen wigor. Bardzo ważna zasada na koniec. Świeżo przepikowanej bazylii nie wystawiamy od razu na ostre słońce przy samej szybie. Dajmy im odpocząć w jasnym, ale nieco osłoniętym miejscu. Mamy 7 maja. Spójrzcie sami, dokładnie 94 dni po wysianiu moja bazylia wygląda właśnie tak. To najlepszy dowód na to, że nawet przy tak wczesnym starcie, dzięki odpowiedniej opiece i głębokiemu pikowaniu możemy wyhodować sadzonki idealne do wysadzenia w ogrodzie. A teraz zobaczcie, jak ciekawie prezentują się poszczególne odmiany. Bazylia cytrynowa o tych jaśniejszych, mniejszych liściach i niesamowitym aromacie. Czerwonolistna, która będzie przepięknym, ciemnym akcentem kolorystycznym. Klasyczna bazylia właściwa, czyli niezastąpiona baza do pesto. I na koniec sałatolistna z ogromnymi, karbowanymi liśćmi idealnymi do kanapek. Jestem bardzo ciekawa, jakie Wy uprawiacie odmiany. Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Jak widzicie, moje sadzonki są już wystawione na zewnątrz. To kluczowy etap hartowania. Stopniowo przez kilka godzin dziennie przyzwyczajam je do słońca, wiatru i wahań temperatury. Dzięki temu unikną szoku termicznego i poparzeń liści, gdy w połowie maja na stałe zamieszkają w ogrodzie. Pamiętajcie o jednej złotej zasadzie. Bazylia to roślina wybitnie ciepłolubna. Dokładnie tak samo jak pomidory czy papryka. Nawet niewielki przymrozek może ją bezpowrotnie zniszczyć, dlatego z wysadzaniem do gruntu wstrzymujemy się zawsze do połowy maja, aż minie ryzyko zimnych ogrodników. Dopiero po 15 maja nasze sadzonki mogą bezpiecznie zamieszkać na swoich docelowych grządkach. A oto finał naszej pracy. Bazylia właściwa czuje się tu doskonale. Posadziłam ją tuż obok pomidorów, bo to duet idealny nie tylko na talerzu, ale i na grządce. Wzajemnie wspierają swój wzrost i zdrowie. Spójrzcie na tę czerwonolistną odmianę. Ma przepiękne różowe kwiatuszki. Choć zazwyczaj pędy kwiatowe powinno się usuwać, by roślina nie traciła sił, ja zawsze zostawiam kilka okazów.
Chcę nacieszyć oko ich kolorem, a przy okazji nakarmić pożyteczne owady, które je uwielbiają. Tu z kolei mamy bazylię sałatolistną. Jej ogromne, mocno pokarbowane liście robią wrażenie. W tym przypadku jednak pilnuję, by regularnie uszczykiwać kwiaty. Chcę, by roślina całą energię wkładała w te wielkie, soczyste liście. I moja ulubiona, cytrynowa. Gdy tylko potrze się jej listek, uwalnia się niesamowity, orzeźwiający aromat. Ona również próbuje już kwitnąć, co objawia się takimi drobnymi listkami na szczycie. Te pędy również usuwam, by krzaczek jak najdłużej pozostawał gęsty i aromatyczny. Jak widzicie, droga od lutowego nasionka do tych wspaniałych krzewów jest pełna satysfakcji. Jeśli jeszcze się wahacie, czy warto poświęcić jej miejsce w ogrodzie, koniecznie zajrzyjcie do mojego filmu o 5 argumentach za uprawą bazylii. Karta do niego właśnie ukazała się w prawym górnym rogu ekranu. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze wskazówki o głębokim pikowaniu, o hartowaniu pomogą Wam wyhodować własną aromatyczną, bujną bazylię. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę udanych wysiewów i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Ogrodis M.